Sztuczna inteligencja w medycynie. Pytanie, czy to jest szansa, czy zagrożenie? Jestem na stanowisku, że jest to szansa dla medycyny, ponieważ jesteśmy w stanie bardziej bezstronnie wdrażać terapię oraz lepiej analizować dane, które są nam dostarczane. Poza tym sztuczna inteligencja nie popełnia tych błędów, które popełnia na przykład zmęczony lekarz i posiada z założenia całą aktualną wiedzę dostępną ludzkości. To ze sztuczną inteligencją jest jeszcze ten problem, że nie ma relacji i więzi lekarz-pacjent. Nie jest ona nam w stanie tego zagwarantować. Jeszcze. A wbrew pozorom w relacji lekarz-pacjent właśnie o to zaufanie chodzi. Dlatego tak bardzo rozwija się ten AltMed, te wszystkie różne metody tam suplementacji, wsparcia, magicznych ziół i tak dalej. Tak zwana alternatywna medycyna. Tak, te wszystkie kroplówki witaminowe, bo tam jest więź, ciepło, wsparcie psychologiczne, poświęcony czas, uwaga, wysłuchanie, zrozumienie. Tu pojawia się ta czarna dziura w medycynie, której nie umiemy najczęściej my zapewnić, bo mamy natłok gigantycznej ilości pacjentów i po prostu nie jesteśmy w stanie nadążyć jako lekarze, a sztuczna inteligencja nie potrafi dać tego ciepła. Jeszcze. I tutaj pojawia się też kwestia tego, kto ostatecznie weźmie odpowiedzialność za ewentualne błędy AI, które ta zapewne jeszcze będzie popełniać. Bo cały czas je popełnia i śmiesznych przykładów z internetu nie brakuje. Więc pamiętajmy, że ostatecznie ktoś się musi podbić pod każdym zaleceniem, pod każdą receptą i musi wziąć za to odpowiedzialność. Sztuczna inteligencja nie skończyła studiów, nie ma prawa wykonywania zawodu, recepcji ci nie wypisze. Dalej musi to zrobić lekarz. I tutaj pojawia się też szara strefa, to znaczy są pewne interwencje i pewne postępowania w medycynie, które wynikają jakby z rachunku zysków i strat, które nie zawsze są wyrażone w procentach. Sztuczna inteligencja może mieć problem z oszacowaniem korzyści i ryzyka dla pacjenta, podczas gdy lekarz, który jest człowiekiem i posiłkuje się po prostu abstrakcyjnym myśleniem, może spróbować też dokonać takiej oceny. A czasami skorzysta po prostu ze swojego doświadczenia. Cześć, tu sztuczna inteligencja. Dziś chciałabym porozmawiać z Wami na temat mojej roli w medycynie. Czy jestem szansą, czy zagrożeniem? Z jednej strony, moja rola w medycynie to szansa na lepszą analizę danych i bardziej obiektywne stosowanie terapii u pacjentów. Dzięki mniejszej liczbie błędów wynikających z braku wiedzy i zmęczenia lekarza, mogę pomóc w wykrywaniu chorób na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na skuteczną kurację. Jednakże, ograniczenia również się pojawiają. Brak interakcji między pacjentem a lekarzem wpływa negatywnie na poziom zaufania pacjentów, którzy często potrzebują wsparcia psychologicznego i poczucia więzi. Warto również pamiętać o problemach z błędami, które popełniam, a także kwestii, kto za nie odpowiada. Ostatecznie, to człowiek musi podjąć decyzję i wziąć na siebie odpowiedzialność, co nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy dane są niewystarczające. Także na pewno sztuczna inteligencja jest nadzieją w medycynie, ponieważ w dobie niedoboru kadrowego lekarzy pozwoli lepiej organizować pracę w ochronie zdrowia. Będzie to pewnie z korzyścią dla społeczeństwa i najpewniej z jakąś tam szkodą dla lekarzy. Teraz o co chodzi? Żeby ta sztuczna inteligencja mogła nas dobrze leczyć, to potrzebuje dużej ilości danych. Więc okazuje się, że po prostu nam brakuje odpowiednich danych na temat tego, jakie diety prowadzić, jak leki wszystkie działają, jakie są możliwe interakcje. Jest wiele rzeczy, których się nie bada, bo się nie opłaca, bo nikt na to nie wydaje pieniędzy, bo jeżeli nie można tego opatentować, nie można tego sprzedać, no to firmy farmaceutyczne nie będą tego badać. Poziom dofinansowania badań naukowych w Polsce i w ogóle na świecie, badań niekomercyjnych, jest generalnie bardzo kiepska. Także trzeba inwestować w dane, żeby mogła nas uratować sztuczna inteligencja. Także sztuczna inteligencja powoduje, że medycynę będzie można zawrzeć od A do I, ponieważ tak naprawdę AI zmieni sposób, w jaki medycyna będzie postrzegana. Jak myślicie, jak będzie wyglądać przyszłość medycyny z moim udziałem? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym, ale ludzkim, odcinku.